Siemka, ja jestem Adacho i z tego co widziałem po waszych komentarzach, spodobała wam się manga Mr. Poccolo, czyli fuzja pana Popo i Piccolo. Manga autorstwa Fabulous Comics, oczywiście link do autora znajdziecie w opisie, ma on swojego DeviantArta. Przechodzimy dzisiaj do rozdziału trzeciego, bo ostatnio omówiliśmy sobie dwa rozdziały, one są dość krótkie. Jest to manga gagowa. Jest to manga, która jest troszeczkę parodią Dragon Balla, jest to manga, która jest raczej nastawiona na humor niż na jakąś kreskę, historię i tak dalej. Aczkolwiek ja ani na historię, ani na kreskę absolutnie narzekać nie będę, ponieważ są one bardzo przyjemne. I jedną rzeczą, którą tylko się martwię, to to, że akurat tak Frieza jest nad Afryką, tutaj mamy Afrykę, Madagaskar, więc w sumie on tak patrzył jakby na Polskę i tak nie chcę, żeby on patrzył na Polskę. Moglibyście tę kulę ziemską odwrócić, żeby tam na przykład zajął się Stanami Zjednoczonymi albo czymś innym. Tak czy inaczej, żartuję. Tak czy inaczej przechodzimy do tego rozdziału trzeciego. Jeśli pamiętacie, jak zakończył się rozdział drugi, no to wiecie, że pan Poccolo bez problemu poradził sobie z Saiyanami, Vegeta odleciał, Nappa został sprowadzony do korporacji Kapsuła i zostały mu zadane pytania, a o wszystkim dowiedział się Frieza, który razem z królem Coldem ma zamiar lecieć do naszej galaktyki, do Układu Słonecznego, na błękitną planetę, żeby zobaczyć, kto taki miał poziom 430 000. A widzę, że rozdział odcinek dzisiaj drugi, rozdział trzeci. Zaczynamy pojawieniem się wielkiego nieobecnego pierwszych dwóch rozdziałów, czyli Goku, który na Kinto leci w stronę korporacji Kapsuła. Czy ja się spóźniłem? Goku zeskakuje z Kinto. Dwaj najsilniejsi ludzie na tej planecie są w miejscu Bulmy i nie jestem w stanie wyczuć Piccolo. Goku wlatuje przez ścianę, pani Briefs aż upuszcza szklanki. Przepraszam, pani Briefs. Biegnie Goku do pokoju, wchodzi do niego Bulma! Co tu się dzieje? Co to za kobieta i czemu okłada Ona mu przyczepia sztuczną nogę! I wszystko nadzoruje pan Poccolo, którego usta wyglądają tutaj jak broda Roshiego. Co to ma być? Te usta to już jest przesada na tym obrazku, ale tutaj już nie tracąc tej powagi z twarzy, do której mogliśmy się przyzwyczaić w pierwszym odcinku, pan Poccolo mówi do Goku: pozwól mi wyjaśnić. Parę godzin później. Goku nie może uwierzyć. Zapomniałem, to się czyta od drugiej strony. Naprawdę, no zobaczcie, tyle mang się czyta od lewej do prawej. Potem niektórzy robią komiksy, które się czyta od prawej do lewej. Albo na odwrót, no nie, więc muszę się po prostu przestawić. To się czyta normalnie, jak amerykańskie komiksy. Ale pozwól mi wyjaśnić. I wtedy Goku, no i tak to wygląda, mówi pan Poccolo. No dobra, w takim razie pozwól, że to podsumuję. To jest Saiyanin. Wasza dwójka nie ma... nie musiała walczyć. Krillin i Gohan dostali wypłatę za nic nie robienie. A ty jesteś najsilniejszym poziomem mocy, który wyczułem. Kim jesteś i jak stałeś się taki silny? No to parę godzin później i pan Poccolo nie wyjaśnił, kim oni są, kim on jest. Co się stało? To ze względu na fuzję. Fuzja z członkiem rasy pana Popo diametralnie zwiększa moc. Wynikiem fuzji jest postać perfekcyjna, z niezrównaną siłą, mówi pan Poccolo. Ale co to jest za pani? Co ona tutaj robi? To nie jest Bulma, prawda? Nie wygląda ona jak Bulma. No Bulma nie miała wtedy takiej fryzury. Bulma chyba nigdy nie miała takiej fryzury. Taka grzywka dosłownie jak się nosiło w 2012 roku w gimnazjum. Moje koleżanki, które słuchały Skrillexa, to nosiły takie grzywki. Dobrze, skończyłam, mówi jakaś dziewczyna, która przyczepiła sztuczną nogę Nappie. Możesz być silny, ale nigdy nie dorównasz Freezie, odzywa się Nappa. Pozwól mi zająć się Freezą, mówi pan Poccolo. W międzyczasie wy możecie ochronić Ziemię przed jego żołnierzami. A dlaczego miałbym to zrobić? Wścieka się Nappa. Jedno spojrzenie pana Poccolo i Nappa przełyka ślinę. Zrób to, a wtedy cię nie zabiję. Siłą perswazji pan Poccolo tutaj przemówił do Nappy, który przełyka, tak jak powiedziałem, ślinę. No dobrze, nawet jeśli się zgodzę, nigdy nie będziemy wystarczająco silni. W takim razie cię wytrenuję, mówi... Jeśli ktoś by mi na początku tej mangi powiedział, że za 3 rozdziały fuzja pana Popo i Piccolo będzie trenować Nappę i Goku, nie uwierzyłbym. Nie uwierzyłbym też w to, że pan Poccolo się uśmiecha, a Goku się cieszy, a Nappa jest zdumiony. Z moim treningiem staniecie się nawet silniejsi niż Vegeta. Nie do pomyślenia! Ktoś nagle się Aha, okej, myślałem, że nagle Ginyu z Vegetą weszli do pokoju Bulmy, no to już byłoby trochę dziwne. Nie do pomyślenia! Vegeta nie może dołączyć do mojego zespołu. Nasza drużyna nie ma już żadnych miejsc, a poza tym jego poziom mocy jest za mały, żeby go w ogóle brać pod uwagę, mówi Ginyu. Moja moc bardzo urosła, odkąd walczyłem na ziemi, mówi Vegeta. Jestem teraz silniejszy niż Zarbon i Dodoria. No dobrze, może tak być, ale to nadal zależy od kapitana Ginyu, żeby wybrać członków jego zespołu, Vegeta, odzywa się Frieza. Vegeta dołącza do zespołu Ginyu. Wiecie, jak to się zakończy? Właśnie. I ja już teraz jestem pewien, że to się tak zakończy. Co za błąd. Błąd? Nagle się odzywa Guldo. Zamknij się, ty brudny! Ja myślę, że to się stanie tak.
Vegeta w tym momencie odetnie... Coś odetnie Guldo, nie chcę tego mówić, żeby YouTube się na mnie nie obraził, ale generalnie będą dwie części Guldo za chwilę, więc zwolni się miejsce, bo mimo tego, że części Guldo będzie więcej, to członków zespołu Ginyu będzie mniej. Jeśli wiecie, o czym mówię. Tak myślę. O! Nie ma! Zrobił z niego Donuta. Okej, czyli członków jest mniej prawdopodobnie, mimo tego, że Guldo nadal jest w jednej troszeczkę wybrakowanej części. Vegeta przestrzeliwuje Guldo, który upada na ziemię. JC Barter zdumieni. Guldo! O! Czyli to rozwiązuje nasz mały problem, śmieje się Frieza. Vegeta rozwiązał ten problem jednym prostym trikiem, który jednak nie spodobał się kapitanowi Ginyu, ale wygląda na to, że teraz ten nie ma zbyt wielkiego wyboru. No dobrze, wystarczy tych śmiechów. Musimy się przygotować, mówi Frieza. Dobrze. Mówi chyba Apul, tak on się nazywał. Nasza armia będzie podzielona podczas ataku. Oddział Ginyu będzie prowadził atakowi na jednej części planety, podczas kiedy Lord Frieza będzie przewoził żołnierzom na drugiej części planety. To oni chcą zaatakować Ziemię z dwóch stron. To jest mądrzejsze niż brzmi. Nikt w sumie tak nie robił, prawda? No nie wiem, nie, w sumie Moro tak robił, że na wielu miejscach na Ziemi toczyła się walka, ale gdyby na przykład Mecha Frieza i Król Cold przylecieli w dwóch różnych miejscach, no to z jednej strony mielibyśmy Future Trunksa, ale z drugiej strony nie mielibyśmy jeszcze Goku, także trochę byłoby szkód, prawda? Weźcie skautery i przygotujcie się. Wyprowadzamy atak za 1 miesiąc. Dobrze, moi nowi przyjaciele, znajdźmy Rikuma i rozpocznijmy preparację, a tutaj Vegeta ma jeszcze ogon, zwróćcie na to uwagę. Vegeta dołączył do zespołu Ginyu i to jeszcze z ogonem i ma zamiar zaatakować Ziemię. Ależ to jest pomyślana historyjka, co? Wkrótce będę miał swoją zemstę. Pan Piccolo się nie zgadza na żadną zemstę. Pan Piccolo trenuje Goku i... trenuje Goku. Goku trenuje pod okiem pana Piccolo. No dobra, ale teraz pytanko. Jeśli Goku wrócił na Ziemię od treningu z Kaio, no bo tak to wyglądało, to nie zostało zmienione, to znaczy, że potrafi Genkidamy, potrafi Kaiokena i powinien być znacznie silniejszy od Nappy. Więc czemu oni tutaj tak walczą na równi? I w ten sposób trening rozpoczął się na obu stronach. Saiyanie popychali swoje limity dalej niż wcześniej, dzięki swoim genom oczywiście i unikalnej genetyce. Piccolo przekazał całą swoją wiedzę swoim uczniom, aż do momentu, kiedy nie osiągnęli pełnej gotowości. Następnie jednego dnia... Nie mówcie mi, że to Bulma jest i ona będzie w związku z Nappą. Nappa? Tak? Przygotowałam ci coś. Nie. Bulma będzie z Nappą w związku! Co? Jako fan Vegety jestem zazdrosny. Co to ma być? To, wow, to jest niesamowite. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę się bardzo starałam, żeby zreplikować ten materiał. Aha, zbroja pewnie, tak? Tak myślę. Bulma, ja... I nagle Nappa coś czuje. O Jezu. Przecież oni lecą tutaj. Mistrzu, czy to czujesz? Tak, mówi Mr. Piccolo. Inwazja się rozpoczęła. Frieza zjawia się przy ziemi w jakimś dziwnym statku matce, z którego wylatują statek Frizy i kapsuły oddziału Ginyu. Albo w ogóle tam był tylko Frieza. Z jednego statku wylatuje oddział Ginyu, którego skład nieco się zmienił w porównaniu do tego, co możemy znać z kanonu. A z drugiej Okej, Vegeta będzie tańczył. Razem jesteśmy oddziałem Ginyu! Jace! Barter! Rikum! Już tego żałuję. mówi Vegeta. O, nagle naprzeciwko nich stają Goku i Nappa, który ma korporację Kapsuła na swojej zbroi. Ja znowu to czytałem od prawej do lewej. Boże, ale z nich dziwaki. Prawda. Kopmy im dupy, odpowiada Goku na te słowa Nappy. Nie widzę tego stwora, mówi kapitan Ginyu. Chodzi oczywiście o pana Piccolo. To oznacza, że go tu nie ma, że on poleciał walczyć z Friezą. Pan Piccolo bierze Friezę na klatę? Sam? Wielki balet Ginyu? A ostatnio mi powiedzieliście, że Grapes of Death to jest... nie od Death, tylko Wrath. Grapes of Wrath to jest powieść, nawiązanie tam, wiecie, bo wino i tak dalej. Frieza pije wino. Idziemy do kolejnego rozdziału. Co ja będę, kurde, czekał, co? Nie będziemy tutaj przedłużać. Chociaż ten rozdział jest odrobinę dłuższy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Frieza naprzeciwko pana Piccolo. Panie Doloria, proszę wydać rozkaz. Żołnierze! Cel i pal! Żołnierze wystrzeliwują pociski w stronę pana A w zasadzie nawet nie są w stanie wystrzeliwywać, tylko pan Piccolo w swojej ręce tworzy jakąś kulę energii, którą znamy z ostatnich rozdziałów. To jest ta sama kula, podobna bardzo do tej, którą skontrował Gallic Gun Vegety. I jednym zamachnięciem
Nie tyle co spopiela cały oddział Frizy, to jeszcze atakuje statek, zahacza o statek. Bip, 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 bip. Ta moc jest przerażająca. To oni czują z drugiego końca planety, oddział Ginyu czuje ten atak. Zamknijcie się, głupcy, Lord Frieza na pewno się nim zajmie. Mamy swoją sytuację, którą musimy się zająć. Ginyu Force! Wykrzykuje kapitan Ginyu. Rikum, Jace, Barta! Pokażcie naszemu nowemu rekrutowi, jak zajmujemy się sprawami. Dobrze, kapitanie. Przypominam, że oni tutaj są naprzeciwko Goku i Vegety. Rikum, Jace i Barta lecą w stronę Nappy i Vegety, ale ich ciosy są blokowane przez Saiyan. I wygląda na to, że są blokowane z wielką łatwością. Nasi Saiyanie tutaj oczywiście przywdziali poważne wyrazy twarzy. Nie wygląda na to, jakby się mieli tutaj zamiar bawić, ale ataki oddziału Ginyu nie dochodzą do celu. Zdyszana trójka z oddziału Ginyu ląduje na ziemię. Ej, nie są oni tacy silni. Chcesz się nimi zająć? Mówi Goku, który chyba jest mimo wszystko trochę silniejszy niż Nappa. Z przyjemnością, mówi Nappa, po czym zaczyna się, mam wrażenie, power-upować. Wokół niego pojawia się jakaś aura. Kaioken! Nappa z Kaiokenem! I z mechaniczną nogą! Dosłownie Conor McGregor. Titanium Shinbone. Unbreakable Titanium Shinbone. 90 000! Taki poziom mocy wyczytuje Scouter Ginyu. Co? Dziwi się Vegeta. Haha, ja go tego nauczyłem, mówi Goku. Czyli jest jednak Kaioken, okej, i bardzo dobrze, bo to było coś, co powinno już być w tej mandze zanim ona się zaczęła, prawda? To nie jest coś, co zostało tutaj zmienione. Rikum próbuje się wysunąć przed szereg, ale Nappa atakuje go jako pierwszego. Rikum przyjmuje potężny cios Nappy, potem jeszcze siarczystego luja, kopniaka podbródkowego i Rikum stał się tylko gwiazdką na niebie. Z 5 członków oddziału zostało już tylko 4. Mój Boże, oni są przytłoczeni, mówi Ginyu. Wygląda na to, że ja będę musiał się tym zająć. Wracamy na drugą stronę planety, gdzie po tym ataku Frizy zbroja nawet została uszkodzona. Nie sądzę, żeby ktokolwiek przeżył poza Frizą ten atak. Zarbon leży na ziemi, Dodoria, wszyscy leżą na ziemi. Statek jest zniszczony, a pan Piccolo nawet nie spocony. Lordzie Friza. Jeszcze ostatkami sił, mówi Zarbon, ale zostaje wykończony przez swojego przełożonego. Ty gnoju, zniszczyłeś mój statek! I zabiłem wszystkich twoich żołnierzy. Będę musiał uwolnić całą swoją moc, mówi Frieza, zrywając resztki zbroi i w co się przetransformuje? W drugą formę się transformuje, czyli to nie jest jeszcze jego pełna moc, a pan Piccolo niewzruszony. Czekajcie. Pan Piccolo miał 430 jednostek mocy. Frieza w pierwszej formie miał 530. To by oznaczało, że pan Piccolo przez ten trening również się znacząco wzmocnił. Piccolo teraz musi mieć więcej niż 1 000 000 jednostek mocy, no bo Frieza w drugiej formie miał 1 000 000. Ponad w zasadzie 1 000 000, prawda? O! Co on tu robi? Co on tu robi? Co? Zatkało cię? Straciłeś język w gębie? Moja siła przekracza teraz 1 000 000. Nie ma możliwości, żebyś... Pan Piccolo wyciąga paluszek przed siebie i laserem przebija klatkę piersiową Frizy. Będziesz cierpiał tak jak wszystkie twoje ofiary, mówi pan Piccolo, przebijając klatkę piersiową Frizy. Ty mały gnoju, umieraj! Wykrzykuje Friza, atakując pana Piccolo, który nurkuje w tego kiblasta i wynurza się z niego. Żegnaj, Lordzie Friza, w cudzysłowie. Łapie go za szyję i z najbliższej odległości traktuje go potężną falą ki. Nie mówcie mi, że to jest koniec. I Friza nawet nie był się... Friza nie był się nawet w stanie przetransformować i wydaje mi się, że to jest właśnie powód, dla którego on wygrał, pan Piccolo, bo myślę, że nie byłby w stanie dojść do poziomu full power Frizy w ostatniej formie. Wow, mistrz Piccolo go pokonał, mówi nagle Goku, który wyczuwa te zmieniające się poziomy mocy na drugiej stronie planety. Lord Frieza nie żyje? Dziwi się Jace. W międzyczasie Ginyu doskakuje do Nappy i uderza go w twarz. Uspokójcie się, mamy to wszystko pod kontrolą, mówi Ginyu. Aż do teraz, mówi Nappa. 3-krotny Kaioken, wykrzykuje Nappa, przechodząc na poziom 135 000. Nie, to nie może być! Dziwi się Vegeta. Nappa z tym poziomem mocy już nie powinien mieć problemu, żeby stanowić zagrożenie dla kapitania Ginyu, który jest pokonany. Nie wierzę w to. Nappa jest naprawdę silniejszy ode mnie. Moja zemsta przeciwko Frizie została mi skradziona. Nie ma końca dla tego dysrespektu. Wystarczy. Vegeta zaczyna się wściekać. Właśnie tutaj widzę, że krzyczy coś odnośnie tego, że jest księciem. Jace jest cały spocony na ten widok. Jego poziom mocy rośnie. Goku, wygląda na to, że to twoja tura. Twoja kolej, mówi Nappa. Wystarczy. Jestem księciem, wykrzykuje Vegeta. Nie! Nie mówcie mi, że się przetransformował w SSJ tak nagle. O kurde.
Nie spodziewałem się tego w ogóle! Ta moc! Niesamowite! Super Saiyanin! Wykrzykuje Nappa. Narodziny Super Saiyanina! Nagle ze statku wychodzi Colt. Cieszę się, że nie zostałem wcześniej na statku matce. Znaczy wiesz, jestem osrany, ale nadal, mówi król Colt, który jest osrany na widok Super Saiyanina, ale jest to Super Saiyanin, który na szczęście jest póki co przynajmniej po jego stronie. Proszę państwa, Vegeta przetransformował się w Super Saiyanina! Vegeta z oddziału Ginyu! Ale tutaj nie zostało mu narysowany ten znaczek oddziału Ginyu, także tutaj mamy błąd w druku. Ależ ta historia przyjmuje niesamowity bieg wydarzeń. Pan Piccolo pokonał Freezę, bo nie dał mu się przetransformować. I to jest coś, co ja tutaj szanuję. Wiele razy pewnie każdy z nas się zastanawiał, co by było, gdyby oni po prostu na przykład pokonali przeciwnika, zanim on się przetransformuje, zamiast mu dawać się transformować. Pan Piccolo po prostu odpowiedział na wasze pytania, na nasze wszystkich pytania. Walka zakończyłaby się szybciej i nie trzeba byłoby się potem martwić, ale Vegeta, Super Saiyanin, no biorąc pod uwagę, że Vegeta, no czekajcie, biorąc pod uwagę, że Vegeta jaki mógłby mieć poziom mocy? No zobaczmy tak orientacyjnie, jaki tutaj będzie napisany poziom mocy dla Vegety w sadze Namek. Od 19 do 24 tysięcy na początku sagi Namek, ale on potem przeżył Zenkai Boosta, prawda? 30 tysięcy post Rikum, okej, post Rikum 250 tysięcy, ale nie sądzę, żeby tutaj przeżył w tej mandze takiego Zenkai Boosta, czyli mamy, dajmy na to 30 tysięcy. Mnożnik Super Saiyana to jest 50, czyli ma 1,5 miliona. Nappa teraz miał nieco ponad 100 tysięcy. Czyli jest to poziom mocy, który być może mógłby rywalizować z panem Piccolo. Zobaczymy, kto tutaj będzie się bił z Vegetą. Myślę, że Saiyanie mogą zostać pokonani. Vegeta Super Saiyanin, tego się nie spodziewałem, ale jest to manga, która oczywiście tutaj wychodzi poza ramy, nie trzyma się jakichś szczególnych zasad. Jest to manga, tak jak powiedziałem, która jest parodią, mimo wszystko parodią, która nadal stara się utrzymać jakikolwiek sens i skład i ład w tej całej historii. Podoba mi się ona, jeśli wam się również podobała, to zapraszam was do odwiedzenia DeviantArta twórcy, link do niego znajdziecie w opisie. A jeśli mój film wam się podobał, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, kto będzie się bił z Super Saiyanem Vegetą, czy będzie to Goku, czy może jednak pan Piccolo będzie musiał wziąć sprawy w swoje zielone ręce. Tyle ode mnie, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.